Cześć, tu Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Większość osób martwi się o zdrowie i słusznie, no bo trzeba mieć jednak te życie najlepiej i długie i dobre jakościowo. Oczywiście największym zabójcą, jeśli chodzi o praktycznie cały cywilizowany świat, są choroby układu sercowo-naczyniowego. Powstaje oczywiście pytanie, jak możemy mierzyć ryzyko potencjalnie występowania takich chorób. I oczywiście mainstream medyczny skupia się na lipoproteinie LDL, czy też na przypudrowanej nowej wersji, czyli apolipoproteinie B. Natomiast ja oczywiście na kanale omawiałem, dlaczego markery takie jak trójglicerydy do HDL, czy też cholesterol resztkowy są markerami lepszymi. Znajdziesz to choćby w tym odcinku lipidogram zawałowców, czyli jak wyglądał lipidogram osób, które doznały zawału. Jakie inne jeszcze markery mogą nam powiedzieć o tym ryzyku? W jednym z poprzednich odcinków omawiałem marker, który się nazywa NT-proBNP, wiem, piękna nazwa, i zaraz do niego wrócę. Ten marker był jednym z takich markerów, które rzeczywiście mówią, czy coś jest nie tak z sercem. To nie jest marker bezpośrednio nawet predykcyjny w tym sensie, że będzie przewidywać występowanie zawałów i chorób układu sercowo-naczyniowego, co jest oczywiście jak najbardziej prawdziwe. On natomiast bezpośrednio mówi, czy rzeczywiście z sercem coś jest nie tak. I w tamtym odcinku obiecałem, bo on się nazywa alarm serca, czy jakoś tak, że omówię drugi marker, który warto właśnie badać z NT-proBNP, żeby idealnie robić je razem. I tym drugim markerem jest HS-troponina i to będzie właśnie temat tego odcinka. Ponieważ i NT-proBNP i HS-troponina będą informować nas bezpośrednio o przeciążeniu i albo uszkodzeniu serca. Zanim przejdę do samej HS-troponiny, krótkie odświeżenie, czym jest NT-proBNP. NT-proBNP to jest, uwaga, N-terminalny fragment prohormonu peptydu natriuretycznego typu B. Ta nazwa jest moim ulubionym testem trzeźwości. Wracasz do domu po prostu o 3 nad ranem. Piłeś? Nie piłem. Piłeś? Nie piłem. To powiedz, co znaczy NT-proBNP. Nazwa ta nie jest po prostu nazwą łatwą, więc będziemy posługiwać się po prostu samą nazwą NT-proBNP. Więc NT-proBNP jest po prostu takim nieaktywnym białkiem, które będzie się uwalniało w momencie, w którym ściany komór serca będą nadmiernie rozciągane. I NT-proBNP w największym skrócie jest po prostu markerem przeciążenia albo objętościowego, albo ciśnieniowego serca. Czyli na przykład może po prostu wzrastać w momencie, w którym będziecie niedomykalność zastawek aortalnych, zwężenie zastawek aortalnych, oczywiście nadmierne ciśnienie. I ja opisywałem w tym odcinku Alarm Serca, że ten marker jest fantastyczny, bo nawet jeśli ktoś ma wyższe ciśnienie, ale być może to ciśnienie po prostu jest fizjologicznie wyższe, możemy sobie sprawdzić, czy rzeczywiście ono jest potencjalnie szkodliwe, czy nie właśnie tym markerem. Jeśli on będzie bardzo niski, to znaczy, że nawet jeśli ktoś ma, nie wiem, 130 po prostu na 90 i ten marker jest niski, oznacza to, że serce jak najbardziej sobie radzi z tym ciśnieniem, nie ma tutaj żadnego problemu. Proste? Mam nadzieję, że proste. Przechodzimy w takim razie do HS-troponiny. Ogólnie HS jest skrótem od High Sensitivity, czyli o wysokiej czułości. Czyli innymi słowy jest to troponina o wysokiej czułości. Same troponiny to są białka strukturalne kardiomiocytów, czyli po prostu komórek serca. Białka strukturalne oznacza, że one po prostu stanowią jeszcze raz strukturę tych komórek. Troponiny będą uwalniane, będą wykrywane w krwiobiegu w momencie, w którym oczywiście te kardiomiocyty, te komórki serca zostają uszkodzone. Natomiast co oznacza to HS, jeszcze raz, czyli o wysokiej czułości? Oznacza, że ten marker, HS-troponina, jest do 100 razy czulszy niż zwykła troponina. Czyli zwykłe takie badanie, które kiedyś było używane troponina. Innymi słowy, jesteśmy w stanie przy pomocy tego markera wykryć nawet minimalne uszkodzenia serca. Właśnie dlatego przydatność, użyteczność i też zdolność predykcyjna, jak zaraz zobaczycie, przewidywania występowania chorób układu sercowo-naczyniowego przez ten marker jest aż tak duża. Marker ten więc jest w stanie pokazać nawet potencjalnie mikrouszkodzenia serca. Co jest najlepszym dowodem na to? Zawsze wychodzi jakiś poziom tej HS-troponiny. I oczywiście nawet jeśli wyjdzie jakiś minimalny poziom, to są te poziomy fizjologiczne. Po prostu mamy zawsze jakąś przebudowę tych kardiomiocytów, turnover tak zwany, więc obrót tymi komórkami
komórkami, więc zawsze coś wykryjemy. Większość z Was, jeśli słyszała o tym markerze, to prawdopodobnie z powodu tego, że troponina HS czy HS-troponina jest używana do wykrywania zawałów serca. Jeśli po prostu jest jakiś ostry stan sercowy, to robi się to badanie, żeby sprawdzić, czy właśnie występuje zawał, ponieważ w takich stanach ten marker jest w stanie drastycznie zwiększyć się w przeciągu, no właśnie, minimalnego czasu od wystąpienia samego zawału. I oczywiście potem możemy sobie badać ten marker, żeby zobaczyć po prostu, czy sytuacja w organizmie, jeśli chodzi o serce, się normuje. Oczywiście ze względu na swoją czułość marker ten będzie podwyższony w wielu innych patologicznych przypadkach. Będzie to sepsa, zatorowość płuca, na przełom nadciśnieniowy, m.in. tachyarytmię. Natomiast warto wspomnieć, że może być również podwyższony w takim prostym stanie fizjologicznym, jakim są właściwie intensywne ćwiczenia fizyczne. Jeśli byś oznaczył sobie ten marker w przeciągu 48 godzin od bardzo intensywnego wysiłku fizycznego, on może być naturalnie zwiększony, więc trzeba być z tym ostrożnym. Marker też ten będzie podwyższony z wiekiem, chociaż trzeba powiedzieć, że to jest tak jak z podwyższonym ciśnieniem. Owszem, to jest jakieś fizjologiczne podwyższenie, ale ono jest oczywiście spowodowane różnego rodzaju niekorzystnymi czy kompensacyjnymi mechanizmami organizmu. Jeśli ktoś na przykład ma 70 lat i wciąż ma bardzo niską HS-troponinę, to jest tylko i wyłącznie lepszy znak niż w przypadku, kiedy mamy osobę, która ma te 70 lat i ta HS-troponina jest wyższa, ale wciąż w tym zakresie fizjologicznym. Trzeba zawsze takie rzeczy podkreślać. Jeśli podoba Ci się to, co słyszysz do tej pory i stwierdzisz, trzeba zrobić sobie to badanie, to możemy się natknąć na mały kłopot, który trzeba sobie wyjaśnić, bo mamy dwa tak naprawdę rodzaje HS-troponiny. Pierwszy rodzaj to jest HS-troponina T, a drugi rodzaj to jest HS-troponina I. I nawet w ramach jednego laboratorium diagnostycznego mogą występować dwa te testy. Trzeba więc zawsze się upewnić, że chcemy wybrać ten rodzaj HS-troponiny, który będzie odpowiadać naszym potrzebom i najczęściej będzie to HS-troponina T. I teraz, czemu? HS-troponina T jest tak naprawdę produkowana przez tylko jedną firmę, przez firmę Roche. To jest absolutny monopolista, jeśli chodzi o ten test. Jaki jest plus tego testu? Jest fantastycznie wystandaryzowany. Innymi słowy, jeśli zrobisz sobie badanie we Francji i porównasz do tego w Polsce, wiadomo, że to będzie tak naprawdę piękne porównanie, bo jeszcze raz mówimy o absolutnie tym samym producencie i świetnie wystandaryzowanym teście. I HS-troponina T jest ciut mniej czuła, jeśli chodzi o wykrywanie ostrych zawałów, co szczerze mówiąc, jeśli chodzi o nas, o osoby, czy o Was, osoby, które oglądają odcinek, wydaje mi się, że oczywiście nie jest kłopotem. My chcemy robić, jeśli chodzi o potencjalnie używanie HS-troponiny jako markera predykcyjnego, czyli przewidującego występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Więc HS-troponina T jest tutaj testem pierwszego wyboru. Natomiast HS-troponina I tutaj już jest dużo większy bałagan. Mamy mnóstwo producentów, może nie mnóstwo, ale mamy wielu producentów tych testów. Jest dużo mniejsza standaryzacja, dużo więcej różnego rodzaju odczynników. Innymi słowy, jest dużo większy chaos i ciężej jest po prostu porównywać wyniki tego testu. Plus HS-troponiny I jest taki, że ona jest czulsza, jeśli chodzi o wykrywanie ostrych zawałów serca. Jeszcze raz, ponieważ siedzisz w zaciszu domowym i to oglądasz, szansa na to, że HS-troponina I będzie Cię interesować, wydaje mi się, jest bardzo mała. Innymi słowy, jeśli pójdziesz sobie do laboratorium, chcesz zrobić sobie test na HS-troponinę, to ta, która powinna Cię interesować, to HS-troponina T, ponieważ ona będzie miała właśnie tą najlepszą wartość predykcyjną, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłych chorób układu sercowo-naczyniowego. Musimy oczywiście omówić, jakie są przedziały normatywne, czyli jaki wynik będzie normalny, a jaki będzie potencjalnie niepokojący. Jeśli chodzi o HS-troponinę T, to tym przedziałem normatywnym w przypadku tych testów właśnie firmy Roche będzie mniej niż 14 nanogramów na litr w przypadku kobiet i mniej niż 22 nanogramy na litr w przypadku mężczyzn. Mężczyźni, jak widać, mają fizjologicznie wyższy poziom tej HS-troponiny. Jeśli chodzi o HS-troponinę I, tutaj będziemy mieć mniej niż 16 nanogramów na litr w przypadku kobiet i mniej niż 34 nanogramy na litr w przypadku mężczyzn. Oczywiście stali widzowie na kanale wiedzą, jak mocno promuję m.in. te regularne poszczenie, czy różnego rodzaju wariacje diet niskowęglowodanowych, ćwiczenia fizyczne. Chciałbym tutaj pokazać te swoje wyniki, jeśli chodzi o NT-proBNP, co robiłem w poprzednim odcinku i w tym razem jednocześnie HS
HS-troponiny. Więc moja HS-troponina T wynosiła 5,27. Ta skala, jeśli chodzi o mężczyzn, powinna wynosić mniej niż 22 nanogramy na litr. Natomiast NT-proBNP wynosiło u mnie 19,8 w przedziale normatywnym od 0 do 125. Pokazuję to, szczerze mówiąc, nie po to, żeby się, nazwijmy to, pochwalić, jak to często bywa, tylko raczej pokazać, jakie potencjalnie dobre efekty przynoszą te interwencje. A mój cholesterol jest bardzo wysoki. Innymi słowy, jeśli chciałbym patrzeć na sam cholesterol, to bym stwierdził, o mój Boże, coś jest może nie tak z moim sercem. No ale potem patrzę na ciśnienie i mam przepiękne ciśnienie. Patrzę na markery bezpośrednio przeciążenia serca, uszkodzenia serca, są przepiękne. Jeśli lekarz chciałby mi sugerować, że coś jest nie tak potencjalnie z moim układem sercowo-naczyniowym, no to szczerze mówiąc, ciężko o jakiekolwiek dowody na to, tak? Bo wszystkie również inne markery są w bardzo dobrym, czy na bardzo dobrym poziomie. Nie pokazuję tego, żeby się chwalić, raczej żeby pokazać, jak dobre rezultaty mogą przynieść te interwencje. I te moje dowody są świetnym dowodem właśnie dlatego, że ja często powtarzam na kanale. Ja nie jestem jakiś świętojebliwy, ja nie lubię powtarzać po prostu, czy powtarzać. Ja nie lubię tutaj wymyślać, że nie wiem, ja nie jem słodkiego albo nie piję alkoholu. Piję często więcej niż po prostu powinienem. Słodkie też jak najbardziej się zdarzy, chociaż z każdym kolejnym rokiem coraz mniej. Staram się, tak jak wydaje mi się, tak jak wy się staracie, każdy po prostu ma jakąś tą swoją ścieżkę, tą przygodę zdrowotną i staramy się po prostu dać jedną nóżkę przed drugą, być po prostu lepszym z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień. I nawet, że tak powiem, przy tym nieidealnym stylu życia, wciąż te markery są absolutnie fantastyczne. I szczerze mówiąc, jeśli ktoś by się mnie spytał, czemu to zawdzięczam, to jest przede wszystkim właśnie ograniczenie węglowodanów i posty. Tak, to jest odpowiedzialne zdecydowanie za większość tych wyników. Każdy ma inne po prostu te kombinacje różnego rodzaju czynników prozdrowotnych, które mogą prowadzić u niego do dobrych wyników. Tak, oczywiście, nie wiem, sauny, różnego rodzaju zimne prysznice, więcej wysiłku fizycznego na przykład pewnie niż ja mam itd. itp. Przejdźmy do tego, jaką wartość predykcyjną ma HS-troponina, jeśli chodzi o przewidywanie występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Zależność między HS-troponiną a występowaniem tych chorób, uwaga, jest logarytmiczno-liniowa, czyli innymi słowy wykładnicza. To nie jest tak, że jeśli będziemy mieć skoki HS-troponiny, to będzie liniowo iść w górę. Nie. Będziemy iść wykładniczo w górę, jeśli chodzi o ryzyko. I najlepiej chyba obrazuje to fakt, że uwaga, nawet jeśli HS-troponina u Ciebie jest w normie, ale jesteś bliżej po prostu końcówki tego górnego przedziału normatywnego, który, przypominam, dla mężczyzn będzie wynosić 22 nanogramy na litr, a u kobiet 14, to już samo to w sobie będzie pokazywać, że jest większa szansa na wystąpienie choćby zawału. I nie powinno to dziwić. Jeszcze raz, mówimy o markerze, który nie jest po prostu wzięty z czapy, on coś tam sobie mierzy, on mierzy po prostu uszkodzenie kardiomiocytów, uszkodzenie komórek serca. Pierwsze badanie było metaanalizą 28 badań naukowych. Metaanaliza, przypominam, jest to badanie, które poniekąd zbiera wnioski płynące z jakiejś liczby konkretnych innych badań, żeby zwiększyć moc wnioskowania statystycznego. I w sumie ta metaanaliza objęła ponad 154 000 uczestników. I to, co sprawdzano, to jest występowanie m.in. chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak zawały, udary, ale też śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego u osób, które miały konkretne poziomy HS-troponiny. I te poziomy podzielono na tercyle. I porównywano, jakie jest ryzyko występowania właśnie tych stanów u osób, które są w najniższym tercylu, w porównaniu do osób w najwyższym tercylu, który, uwaga, wciąż był w normie. Osoby, które były w wyższym tercylu, trzeba podkreślić, one wciąż miały HS-troponinę w zakresie normatywnym. No i jakie wyniki wyszły? Wyszło, że te osoby, które były w tym wyższym tercylu, czyli wciąż, jeszcze raz podkreślam, HS-troponina była normalna, tego była wyższa, w porównaniu do osób w najniższym tercylu, jeśli chodzi o wartości HS-troponiny, miały odpowiednio 43% większe ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, jeśli chodzi o ryzyko relatywne, 67% większą śmiertelność, jeśli chodzi o ryzyko relatywne, jeśli chodzi o udar, ryzyko to było 35% większe. Tutaj testowano właśnie dwa rodzaje tej HS-troponiny i podkreślono, że najlepszym predyktorem była, tak jak mówiłem, HS-troponina T, HS-troponina I
miała mniejszą wartość predykcyjną. Jeśli chodzi o wnioski, również coś, co trzeba bardzo mocno podkreślić i odczytać. W populacji ogólnej wyższe stężenie troponiny w zakresie normy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, to już powiedzieliśmy, i zależność niezależna od klasycznych czynników ryzyka, najsilniejsza dla zgonów sercowo-naczyniowych. Innymi słowy, pomijając absolutnie wszystkie typowe czynniki ryzyka, nawet palenie, między innymi poziom lipoproteiny LDL, ponieważ jest to zaliczane do klasycznych czynników ryzyka, HS-troponina będzie pokazywać HS-troponina T będzie pokazywać nam niezależnie podwyższone ryzyko zgonów i występowania zawałów między innymi. To samo pokazało między innymi badanie Hans z roku 2018, w którym wzięło udział ponad 9000 osób. One były obserwowane przez prawie 14 lat, konkretnie 13,9 roku. I sprawdzano u nich ponownie, jak poziom HS-troponiny będzie wpływał na występowanie incydentów sercowo-naczyniowych i sprawdzano jednocześnie, jak poziom HS-CRP, a więc białka reaktywnego C o wysokiej wrażliwości, o wysokiej czułości, będzie również wpływał na występowanie tych stanów. HS-CRP jest po prostu markerem bardzo czułym występowania stanów zapalnych. I co im wyszło? Wśród osób, które miały, uwaga, podwyższony poziom HS-troponiny, ale wciąż normatywny, czyli u kobiet większy niż 10 nanogramów na litr, u mężczyzn większy niż 12 nanogramów na litr, ryzyko występowania incydentów sercowo-naczyniowych było 261% większe niż u osób, które były poniżej tych wartości, które podałem. Czyli innymi słowy, współczynnik ryzyka HR wynosił 3,61. To są absolutnie, bym powiedział, gigantyczne różnice, zwłaszcza, że przypominam, wciąż mówimy o wartościach, które są w pełni w normie. To oczywiście chciałbyś powiedzieć, otwiera pytanie, czy nie lepiej będzie zrobić reklasyfikację po prostu tych poziomów, żeby stwierdzić, że to na przykład poziom 22 do mężczyzn nie jest normatywny, zważywszy na to, że już powyżej na przykład poziomu 12 to ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego jest znacząco zwiększone. Wniosek był taki, u osób z populacji ogólnej bez wyjściowej choroby sercowo-naczyniowej HS-troponina T przewyższa HS-CRP, czyli marker stanów zapalnych, jako marker prognostyczny. Subkliniczne uszkodzenie mięśnia sercowego ma większe znaczenie predykcyjne niż sam stan zapalny. HS-troponina T może być preferowanym markerem do ukierunkowanej prewencji pierwotnej. Czyli przypominam, prewencja pierwotna to jest zapobieganie występowania pierwszym incydentom sercowo-naczyniowym, gdzie prewencja wtórna to jest zapobieganie występowania kolejnym już incydentom po wystąpieniu pierwszego i kolejnego incydentu takiego. Żeby było jasne, badań tych jest dużo więcej, ale szkoda mi po prostu czasu, żeby omawiać każde po kolei, ponieważ one wszystkie pokazują dokładnie to samo, to co już powiedziałem. Przypominam, że cała literatura naukowa jest zawsze dostępna w pierwszym komentarzu przypiętym pod filmikiem. Natomiast warto jeszcze dodać, że ten marker HS-troponina, tak samo jak NT-proBNP, będą w stanie przewidywać, czy dodawać po prostu większe prawdopodobieństwo przewidywania tego ryzyka incydentów sercowo-naczyniowego albo zgonów w absolutnie dowolnej populacji. I u osób, które teoretycznie są zdrowe, jak i w kohortach, w których wiemy, że występują już czynniki ryzyka. I oczywiście taką klasyczną kohortą są osoby z cukrzycą typu 2, bo w literaturze insulinooporność jest najważniejszym czynnikiem występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. To jeszcze będę omawiać szczegółowo na kanale, ale właśnie jeśli występuje u kogoś insulinooporność czy cukrzyca typu 2, to jest coś, co sprawia, że mamy absolutnie największe szanse dostania zawału, ale też między innymi występowania innych klasyków, jeśli chodzi o choroby cywilizacyjne, takich jak nowotwory. Natomiast wracając właśnie do tej cukrzycy typu 2, w roku 2014 sprawdzano na kohorcie prawie 4000 osób, czy u osób z cukrzycą typu 2 zbadanie albo NT-proBNP, albo HS-troponiny powie nam coś więcej a propos prawdopodobieństwa wystąpienia właśnie incydentów sercowo-naczyniowych albo zgonów. I okazało się, że szok, jak najbardziej. Jeśli chodzi o NT-proBNP, to był on w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo przewidywania tych sytuacji o 39%. Jeśli chodzi o HS-troponinę, ona była w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo występowania tych incydentów i zgonu o 46%. I skończono to oczywiście dosyć logicznym podsumowaniem, że już w takich kohortach, w których znane są czynniki ryzyka, dodatkowe badanie tych markerów NT-proBNP i HS-troponiny T
jest w stanie dać nam więcej informacji a propos tego, jak zagrożone są właśnie tymi groźnymi sytuacjami czy zgonami osoby, które mają już znane czynniki ryzyka. Podsumowując, jeśli interesuje Cię zdrowie Twojego układu sercowo-naczyniowego i chciałbyś mieć pewność, że cokolwiek, co robisz, jeśli chodzi o styl życia, dietę i tak dalej, po prostu działa u Ciebie, polecam robić sobie co roku, raz do roku wystarczy badanie NT-proBNP i hysteroponiny T. To powie Ci dużo więcej a propos Twojego ryzyka występowania chorób układu sercowo-naczyniowego niż robienie lipidogramu, czy też jeśli ktoś nawet chce szaleć, robienie sobie badania apoipoproteiny B. Ja sam właśnie co roku robię sobie takie badania, bo w ten sposób mogę śledzić, czy ewentualnie to, co robię, wpływa pozytywnie czy negatywnie oczywiście na moje ryzyko występowania tych chorób, jak i oczywiście poziom samych tych markerów. Jak zawsze dajcie mi znać w komentarzach, czy przekonałem Was, no bo oczywiście poniekąd ten filmik jest taką próbą przekonania, żeby robić te badania regularnie, czy też może zostajecie przy klasycznym lipidogramie i LDL jest najważniejsze. Oczywiście jeśli masz jakieś pytania do mnie, ja jak zawsze postaram się być parę godzin dostępny w sekcji komentarzy pod filmikiem. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka obcego z dowolnej rodziny języków obcych. Kurs jest w pełni uniwersalny, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, fiszki, aplikacje, podręczniki i tym podobne. Kurs Experts Incubator, gdzie z kolei pokazuje, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie pokazuje, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać skutecznie informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę, idealne dla uczniów, studentów, osób, które chcą dostawać dobre oceny czy stypendium, na osób, które nienawidzą swojej pracy, już ją rzuciły albo rzucić ją chcą, a jednocześnie nie mają obecnie umiejętności, kompetencji, żeby dostać nową pracę. Dzięki kursowi można właśnie takie umiejętności zdobyć. Dla osób, które kochają swoją pracę, ale potrzebują zdobyć dodatkowe kompetencje, żeby dostać podwyżkę czy awans. I na koniec dla osób takich jak ja, które chcą jak najwięcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają. I ostatnim kursem jest O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować m.in. telogenowe wypadanie włosów, czyli ten stan, kiedy włosy wypadają garściami. Kiedy się go zdiagnozuje, można łatwiej się pozbyć tego stanu. Również w kursie pokazuję, jak zwalczać różnego rodzaju uporczywe choroby skóry głowy, takie jak choćby upierdliwy łupież. Jeśli chodzi o piosenki, jak zawsze, 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby nie spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Pod piosenkami bonusowe ciekawostki dotyczące tego odcinka, pod bonusowymi ciekawostkami z kolei literatura naukowa, na którą powoływałem się w tym odcinku. I oczywiście tej literatury jest dużo więcej niż to, co cytowałem bezpośrednio w filmiku. Z kolei w opisie znajdziesz różnego rodzaju produkty, które polecam, szczególnie lampy na światło czerwone i bliskiej podczerwieni firmy Mitoel, Numa, czyli moja nowa ulubiona wysokopolifenolowa oliwa z oliwek. Są tam kody zniżkowe, jeśli czujesz, że potrzebujesz po prostu takiego urządzenia czy takich produktów. Są również linki do moich kursów, do patronatu, do którego zaraz przejdę i oczywiście link do mojego newslettera. Jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko i tam możesz wprowadzić swój adres mailowy i będę z kolei tam wysyłać artykuły powiązane z drugą częścią mojej działalności, a więc poprawa pamięci, nauka języków obcych, zwiększenie produktywności i tym podobne działki. Z kolei, jeśli na koniec podobały Ci się wszystkie informacje, albo przynajmniej większość z tych, które podałem w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja dostępna jest dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego filmiku i ponad 190, a może już ponad 200 poprzednich. Również dla patronów jest dostępna sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z odesłaniem często do innych badań i moim omówieniem, jak również forum prywatne, gdzie można mi zadawać pytanie, jeśli ktoś ma jakieś naglące pytanie, ponieważ z powodu ilości komentarzy, które dostaję, nie jestem już w stanie niestety odpowiadać na tak wiele z nich, jakbym chciał. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.